Zapytać cię chciałem też jeszcze o coś bardzo pragmatycznego, z czym na pewno się stykałeś, czyli mamy obiecujący produkt. Okej, wydzielenie spółki, oczywiście jest to jakiś tam zabieg techniczny, prawny, administracyjny, który trzeba zrobić, natomiast dużo większy problem mój osobiście, który odczuwam jako venture builder, jest wydzielenie zespołu, tak? Bo masz zazwyczaj ten produkt, robią ci osoby, które mają bardzo duży talent, bardzo pomagają w pozyskaniu kluczowych klientów. Oczywiście ten ich produkt, tak jak mówiłeś, jest ogromnym kopem, że ten produkt często otwiera ci drzwi do niektórych klientów, bo de facto możesz osiągnąć coś, że praktycznie po cenach custom software developmentu, tak, zrobienia czegoś na zamówienie, masz coś, gdzie masz gotowe klocki, jak w przypadku Vue Storefronta czy OpenLoyalty, masz już dużo gotowych komponentów, więc twoja marża eksponencjalnie rośnie, staje się to bardzo przyjemny deal. Natomiast po drugiej stronie musisz odpuścić bardzo często świetnych zawodników do innego klubu. Jak ty rozgrywałeś ten dylemat? No to tutaj na pewno ten dylemat istnieje, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzysz na to z tej perspektywy tych ludzi, którzy mają w przyszłości zainwestować w ten biznes, to ten dylemat się chyba trochę rozwiązuje, nie? No bo jeżeli widzisz w tym rzeczywiście potencjał, poświęciłeś na to czas i pieniądze, zainwestowałeś to i chciałbyś, żeby to dalej się rozwijało, no to nie dasz tego byle komu, bo jeżeli to dasz byle komu, to po pierwsze albo nic z tego nie będzie i to upadnie tak czy inaczej, albo ty będziesz musiał być w to bardzo zaangażowany, a to jakby robienie czegoś takiego polega też na tym, że trzeba budować to na zespole, który jest w stanie się usamodzielnić i to dosyć szybko z jednej strony, a z drugiej strony musi być na tyle kompetentny, żeby był w stanie obronić ten pomysł przed inwestorami. Więc jak to złożysz, te dwa elementy, no to wydaje się, że właśnie dedykowanie do tego typu obszarów ludzi, którzy mają największy potencjał, ma największy sens. Okay. Czyli jakby warto jednak tych ludzi, no mówiąc wprost, oddać, tak? Oddać do tej spółki produktowej i zaufać im, że w przyszłości ta inwestycja, bo Divante w tym momencie jest jakby strategicznym inwestorem w tych spółkach, no przyniesie to eksponencjalny wzrost, tak? Mówiąc bardzo biznesowo, tak? Bo to też chodzi o to, żeby patrzeć na to, że nie możemy chcemy ludziom zrobić dobrze, no ale bez przesady, tak? To już jakby abstrahując od struktury jakby właścicielskiej, tak? No bo tam już jak już poszły rundy w Storefroncie, to już Divante nie ma, tam są jakby już inni udziałowcy i tak dalej, tak? Są udziałowcy, którzy byli wcześniej udziałowcami w Divante, więc de facto my już w tej chwili w Storefroncie nie mamy swoich udziałów jako Divante, ale przez udziałowców dotychczasowych jesteśmy, można powiedzieć, powiązani. Natomiast no, wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć z takiej perspektywy, że na koniec dnia, jeżeli ty jesteś venture builderem, no i masz tych ludzi w swojej organizacji, zastanawiasz się, czy wyjąć ich do swojej innej organizacji, no to na koniec dnia to oni cały czas budują wartość dla ciebie. Więc to jest tylko pytanie, czy wykorzystujesz ich potencjał lepiej w jednym miejscu, czy w drugim miejscu.